Najpierw może tabliczka znamionowa, którą postaram się Wam tutaj z boku wyświetlić. Wieczko również z logo Fabryki Wodomierzy i z napisem Fabryka Wodomierzy Wrocław. Czyli wydaje się, że jest przejście prądu tutaj przez cały ten obwód, przez silnik. O, zobaczcie, wykręciłem cały ten nóż. Fajnie wyjęliśmy cały ten silniczek ze środka. Zostały tutaj jeszcze tylko przewody idące do przewodu zasilającego i do wyłącznika. No też ta szczotka jest w sumie w dobrym stanie. 5×6,50 mm. Ten silnik przy 24 V prawdopodobnie jeszcze nie rusza. Mamy przejście prądu? Nie mamy, czyli ten wyłącznik jest absolutnie sprawny. 70 V, teraz 71. Tak, tutaj jeden z tych przewodów z kondensatora w ogóle odpadł. I tak naprawdę do tego silnika najbardziej pasuje właśnie ten silnik typu SK3C. No i jak widzicie, silniczek całkiem fajnie działa także bez tego kondensatora przeciwzakłóceniowego. Ok, mamy to zamontowane. Zobaczcie, silnik tutaj ładnie siedzi. Teraz na to kładę taką podkładkę. Na to zakładam pojemniczek na kawę. O, i ten żółty przewód połączę z tym niebieskim. Tutaj na tym niebieskim jest już termopórczka. No i sprawdźmy. Cześć, ten kanał jest, jak wiecie, poświęcony konstrukcji, budowie, działaniu, historii różnych starych urządzeń, no ale w pewnym sensie jest też poświęcony historii ludzi, czy tak naprawdę zakładów produkcyjnych, fabryk, które dane urządzenia produkowały, fabryk czy zakładów często już nieistniejących, w niektórych przypadkach działających nadal, czasem pod zmienionymi nazwami, ale najczęściej tych zakładów, które wyprodukowały prezentowane tutaj na kanale urządzenia, już nie ma. I przyznaję, że zawsze bardzo się cieszę, jak uda mi się znaleźć jakieś stare urządzenie z takiej znanej już z tego kanału fabryki, bo to jest trochę tak, jakby spotkać jakiegoś starego znajomego czy jakiegoś dalekiego kuzyna. A szczególnie zawsze mnie cieszy, tak jak w tym przypadku, jak znajdę jakieś urządzenie z fabryki znanej z tego kanału, ale takie urządzenie, które tutaj na kanale jeszcze pokazywane nie było, i tak dokładnie jest w przypadku tego urządzenia, które dzisiaj będziemy oglądać. No właśnie, i tak jest dokładnie w tym przypadku, bo mam tutaj na stole młynek do kawy, stary młynek do kawy, a młynków do kawy jeszcze na tym kanale nie oglądaliśmy, chociaż mam jeszcze jeden ciekawy, stary, chyba z lat 80. młynek do kawy, który zresztą był od dziesięcioleci u mnie w rodzinie. Mam bardzo fajny radziecki mikser czy blender, także to sobie obejrzymy i myślę, że takich młynków do kawy będzie się pojawiać tutaj znacznie więcej, bo jednak są to też dosyć ciekawe zabytki techniki. No a ten młynek ucieszył mnie ostatnio szczególnie, jak go znalazłem, bo on jest wyprodukowany w fabryce Wodomierzy we Wrocławiu, czyli w zakładzie produkcyjnym, który tutaj już wielokrotnie się pojawiał, czy którego produkty tutaj na kanale się już wielokrotnie pojawiały, chociaż głównie w kontekście starych odkurzaczy. Przygotowałem sobie taką ściągaweczkę, zrobiłem spis starych agregatów ssących, czy potocznie mówiąc silników do odkurzaczy, które tutaj już na kanale oglądaliśmy, a które pochodziły właśnie z fabryki Wodomierzy we Wrocławiu. Tutaj mam jeden z takich silników, Fawod Wrocław, silnik do odkurzacza typ SK5A1 z 1960 chyba 4 roku, jeżeli dobrze widzę. O ile pamiętam, to jest taki wadliwy silnik, który został wyjęty z odkurzacza Alfa K2 ze zbiorów Muzeum Nowoczesności w Olsztynie. Tam zamontowałem tego samego typu działający silnik. No a ten cały czas czeka na wymianę wirnika. Muszę gdzieś znaleźć taki pasujący wirnik do tego silnika, wtedy go wymienimy. No nieważne, w każdym razie jest to silnik z fabryki Wodomierzy we Wrocławiu. Tutaj mam troszeczkę nowszy, bo pochodzący z 1974 roku, no czyli też już bądź co bądź 50-letni silnik typu SK10. On już co prawda jest wyprodukowany w zakładach ASPA, to były zakłady aparatury spawalniczej we Wrocławiu, ale to jest dokładnie ta sama fabryka, tylko po zmianie nazwy z Fabryka Wodomierzy na
zakłady aparatury spawalniczej we Wrocławiu. To jest jeden z etapów, czy jeden z rozdziałów historii tej fabryki. Jeżeli oglądaliście już poprzednie filmy na tym kanale, to mogę tylko przypomnieć, zrobiłem sobie tutaj taki mały spis, że takie silniki z fabryki wodomierzy we Wrocławiu znajdowaliśmy na przykład, tak patrząc chronologicznie, w jednym z odkurzaczy Alfa 2 z 1960 roku, taki piękny marmurkowy odkurzacz, tam znajdował się silnik typu SK5. W takim srebrnym odkurzaczu Alfa 2 z 1960 roku, jeżeli dobrze pamiętam, także znajdował się tam silnik typu SK5, zresztą postaram się Wam tutaj za każdym razem pokazać fotografię takiego odkurzacza i silnika. Silnik SK5 znaleźliśmy też, tak sobie przynajmniej zapisałem, w odkurzaczu Alfa K2 z 1961 roku. To był jeszcze ten model na takich metalowych płozach. Natomiast troszeczkę nowszą wersję, silnik SK5B, znaleźliśmy w odkurzaczu Alfa K2 już na takich nóżkach z 1964 roku. Taki silnik jak ten, który mam dzisiaj tutaj na stole, znaleźliśmy w odkurzaczu Elektor. Sam w sobie ciekawy odkurzacz z 1964 roku, czyli tak jak ten silnik, i to był silnik typu SK5A1. No i jeszcze w odkurzaczu Alfa K2L, którego nawiasem mówiąc chyba jeszcze tutaj na kanale dokładnie nie oglądaliśmy. Tam znajduje się silnik SK10, trochę taki jak ten, który mam na stole, już też z logo zakładów aparatury spawalniczej we Wrocławiu, ale to jest ciągle dawny fawot, dawna fabryka wodomierzy. No i w pięknie zachowanym odkurzaczu Zelmer 03, nie pamiętam już teraz z którego roku, początku lat 70., tam również znajduje się silnik SK10, również z zakładów ASPA. Generalnie jak sobie tak poszukałem troszeczkę w internecie, to tak naprawdę wodomierzy wyprodukowanych w fabryce wodomierzy we Wrocławiu znalazłem najmniej. Widziałem jakieś 2 czy 3 wodomierze z fawodu, natomiast widziałem też no przede wszystkim właśnie silniki do odkurzaczy, ale też silniki czy napędy do maszyn do szycia. Widziałem też chyba jakąś taką bardzo ciekawą starą kopaczkę do ziemniaków wyprodukowaną w fawodzie. Widziałem taki piękny, można by powiedzieć designerski wentylator stołowy typu WS1 wyprodukowany także w fabryce wodomierzy we Wrocławiu. I taki wentylator, czy taki wentylator stołowy na pewno też będę chciał znaleźć. No i znalazłem też niedawno właśnie taki młynek do kawy, również pochodzący z fawodu. Także to mnie bardzo ucieszyło, bo już jednak tych produktów z tej znanej nam fabryki trochę się zebrało. Ja sobie tutaj na stole położyłem też trochę książek, które być może nam się przydadzą. Ta książka Jerzego Małaszuka, Elektryczne urządzenia domowe, o której jest króciutki film w cyklu prezentacji literatury technicznej na kanale. Ta książka na pewno też się nam przyda, bo tutaj już sobie to założyłem, tak wstępnie patrzyłem. Również znajduje się rozdział o młynkach i mikserach i wydaje mi się, że w ogóle jest tutaj opisany dokładnie taki młynek do kawy, chociaż jest to książka z 1972 roku, aczkolwiek pewnie jakieś późniejsze wydanie, teraz tak patrzę, no nie widzę, nie wiem, które to jest wydanie, prawdę mówiąc. No w każdym razie myślę, że w tamtym czasie na przełomie lat 60. i 70. ciągle jeszcze te młynki były w użyciu, także taki młynek jest tutaj, chyba dokładnie ten typ, jest tutaj całkiem fajnie opisany, sobie to zaraz też zobaczymy. Mam tutaj na stole też katalog silników komutatorowych z 63 roku. Czyli podobnie jak ten młynek zaraz to sobie też zobaczymy, ale on pochodzi chyba z 64 roku. Być może znajdziemy tutaj taki silnik, jaki znajduje się w tym młynku. Mam tutaj jeszcze katalog silników komutatorowych z 69 roku, więc mam wielką nadzieję, że w jednej z tych publikacji ten model silnika znajdujący się w tym młynku znajdziemy. Przyznaję, że nie mam pojęcia, czy ten młynek działa. To jest też jeden z powodów, czy jeden z celów tego nagrania. Będziemy to oczywiście chcieli zobaczyć, rozkręcimy cały ten młynek, zobaczymy jaki to jest silnik, zobaczymy czy działa, ale tak czy inaczej myślę, że ten młynek jest takim dosyć fajnym zabytkiem techniki i bierzemy się za jego króciutki przegląd. Ok, silniki od odkurzaczy, czy tak zwane agregaty ssące od odkurzaczy na razie sobie odstawiłem, zostawiłem tutaj książki, bo one na pewno się nam jeszcze przydadzą, ale przede wszystkim rzućmy okiem na stan zachowania tego młynka. Najpierw może tabliczka znamionowa, którą postaram się Wam tutaj z boku wyświetlić, przykręcona
do denka. Tutaj jest charakterystyczne logo fabryki wodomierzy we Wrocławiu. Młynek do kawy. Pojemność 50 gramów. Zasilany prądem przemiennym o napięciu 220 do 240 V. Silnik o mocy 140 W. Nie jestem pewien. D to jest prawdopodobnie oznaczenie długości pracy, czyli do 2 minut. Tak mi się wydaje, powinien ten silnik pracować. Data produkcji 1964 rok, jeżeli dobrze widzę. No i tutaj jest numer fabryczny tego młynka. Sam młynek jest w całkiem niezłym stanie. Tutaj znajduje się takie plastikowe wieczko, również z logo fabryki wodomierzy i z napisem Fabryka Wodomierzy Wrocław. Fajnie, że to się zachowało, bo takie rzeczy często giną. Tutaj ten pojemnik na kawę jest w całkiem niezłym stanie, aczkolwiek on już jest, trzeba przyznać, tutaj dość mocno wytarty. I nawet teraz tak jak patrzę, to tutaj widać, że jest nawet dziura na wylot. Tutaj jest po prostu już ta ścianka w miejscu, tutaj na samym dole, w miejscu, w którym obraca się ten nóż tnący, ona jest już tutaj bardzo, bardzo cieniutka. Tutaj znajdują się dwie śruby, którymi prawdopodobnie odmontowuje się całą tą górną część młynka. Zobaczymy. Tutaj na dole znajduje się ta część, w której kryje się silnik. No i tutaj od spodu dekielek, 4 gumowe nóżki i przewód chyba w podwójnej izolacji. I bardzo ładna wtyczka Made in Poland z oznaczeniem A22. Zwykle przy odkurzaczach z tego okresu takie czarne wtyczki się znajdują. Przyznaję, że chyba nie mam jeszcze żadnego urządzenia z taką ładną białą wtyczką tego typu. No i mamy tutaj przycisk, tak zwany przycisk chwilowy, który trzeba przytrzymać, aby ten młynek pracował. Czy jest sprawny? Nie wiem, zaraz to też wszystko zobaczymy. Prawdę mówiąc, mogę od razu teraz wziąć sobie miernik i spróbujemy zrobić pierwszy test tego młynka. Dotknę tutaj do wtyczki. Na razie połączenia nie mamy. Chwileczkę. A wcisnę ten przycisk. O! I no, przynajmniej na krótko pojawia się tutaj. O, mamy połączenie, tak. Czyli wydaje się, że jest przejście prądu tutaj przez cały ten obwód, przez silnik. Wyłącznik też wydaje się sprawny. Zobaczymy, jak to będzie faktycznie działało, ale najpierw sprawdzimy, jaki silnik się tutaj znajduje. Prawdopodobnie jakiś nieduży silnik komutatorowy ze szczotkami i zobaczymy, w jakim stanie są szczotki. Dobra, nie mam zupełnie doświadczenia z tymi młynkami, ale przypuszczam, że tak czy inaczej musimy odkręcić te śruby znajdujące się tutaj od wewnętrznej strony tego pojemnika na kawę. Potem sobie zajrzymy do książek o tych młynkach i myślę, że podobny model takiego młynka znajdziemy. No, tam przyszło do mnie, słyszę na telefon akurat powiadomienie, być może o jakimś kolejnym zabytku, który oczekuje w paczkomacie. Zobaczymy później. Ok, jedna z tych śrubek wykręca się bardzo łatwo, druga troszeczkę oporniej. O, tu sobie akurat wykorzystam ten dekielek na śruby. No, ta śrubka też już wychodzi. Tutaj spróbuję jeszcze odkręcić to denko, bo nie chcę się za bardzo szarpać z tą górną częścią młynka. Niestety tutaj przy odkręcaniu takich plastikowych śrubek, które jednocześnie, mam wrażenie, trzymają tabliczkę znamionową, jedna główka z tych śrubek mi się po prostu odłamała, natomiast ta druga, tę drugą śrubkę z plastiku udało mi się odkręcić. Mogę teraz też zdjąć w ogóle tabliczkę znamionową. Dobrze, że te śrubki wcześniej się nie odłamały, bo ta tabliczka znamionowa, która jest w sumie cenna,
by tutaj odpadła i wydaje mi się, że tylko tymi dwiema śrubkami właśnie razem z tabliczką znamionową trzymane jest to denko, tak? Tutaj pod tymi nóżkami żadne śrubki się nie kryły, także mogę zdjąć denko tego młynka. Mamy teraz dostęp do silnika. Przyznaję, że jeszcze nie widzę, jakiego to jest typu silnik, nawet nie widzę, czy jest na nim gdzieś jakaś tabliczka znamionowa. Zobaczymy. O, tutaj jest kawałek tej oderwanej plastikowej śrubki. Myślę, że bez kłopotu, jeżeli uda mi się ją wykręcić, to bez kłopotu taką metalową śrubkę znajdę, żeby ją zastąpić i po prostu przykręcić to denko razem z tabliczką znamionową tutaj do korpusu silnika, bo tak to jest wkręcone. O, udało mi się tutaj też tę śrubkę wykręcić. Teraz tak, jeżeli chodzi o zdjęcie tego noża, który rozdrabnia kawę, to czasem może być z nim problem, ale zaraz spróbujemy to zrobić. Najważniejsze to nie ściągać go tu jakimiś kombinerkami na siłę, bo można to wszystko tutaj wyrwać. Tylko założę może rękawiczki, żeby się nie pokaleczyć. Powinienem sobie tutaj, no nie ma innego wyjścia, po prostu muszę palcem jakoś zablokować tutaj wirnik przed obracaniem się, bo zobaczcie, jak obracam za ten nóż, no to oczywiście obraca mi się tutaj cały, o może tak będzie to widać, cały ten wirnik silnika. Natomiast muszę go sobie palcem zablokować i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara próbuję ten nóż po prostu odkręcić. Ja sobie tam psiknąłem troszkę WD-40. O, zobaczcie, wykręciłem cały ten nóż. Tutaj ściąganie go na siłę nic nie da, najwyżej wyciągniemy go z tej metalowej, z tego metalowej tej wkładki z gwintem, dzięki której on jest przykręcony do tego wału silnika, czy do wirnika. No i tutaj widzimy końcóweczkę silnika z gwintem też, do której ten nóż jest przykręcony, czyli on jest wkręcany zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Natomiast żeby go odkręcić, trzeba zablokować tutaj przynajmniej palcem za wirnik. Trzeba zablokować ten wirnik i odkręcamy przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, czyli kręcąc w lewą stronę. Ok. Mamy ten nóż już zdjęty. Zdejmuję tutaj całą tę pojemniczek na kawę. Też go później wyczyścimy. Tutaj jest jeszcze taka podkładka. Ona też w sumie powinna dać się zdjąć. Czy nie? Oj, ona jest już bardzo, bardzo krucha. No dobra, to spróbujmy teraz w takim razie jakoś ten silnik wepchnąć tutaj do środka. A nie, daje się zdjąć. Ona się tu tylko przykleiła. Aha, i silnika byśmy nie zdjęli. Tak. Tutaj mamy te dwa otworki, przez które jest przykręcony ten pojemnik na kawę. Natomiast tutaj mamy pod spodem jeszcze dwie śruby, którymi jest trzymany ten silnik. No dobra, to je w takim razie odkręcę. Patrzę, to są dokładnie takie same śruby jak te, którymi przyczepiony jest ten pojemniczek na kawę. Czyli tutaj nie ma niebezpieczeństwa, że pomylimy śruby. Teraz tak patrzę, nie jestem pewien, czy to jest brudne, czy ta śruba jest jeszcze... Ona chyba była... No nie wiem, albo to był brud, albo ona była jeszcze fabrycznie zalakowana jako znak, że nikt tego młynka nie rozkręcał. No, odkręcam śrubę i tu już widzę, że wchodzi mi ten wirnik do środka, czyli silnik opada tutaj na dół. No i fajnie wyjęliśmy cały ten silniczek ze środka. Zostały tutaj jeszcze tylko przewody idące do przewodu zasilającego i do wyłącznika. Troszkę jest to w środku brudne, ale wszystko wyczyścimy. Niestety szkoda trochę, bo nie widzę żadnej tabliczki znamionowej na tym silniku z opisem, jaki to jest typ silnika, ale spróbujemy coś takiego zaraz w tych naszych katalogach znaleźć. No, zakładam, że jest to również silnik produkowany w fabryce wodomierzy. Bardzo ładnie się ten wirnik obraca. Tutaj mamy taki wentylatorek, który zapewniał też chłodzenie tego silnika. Tutaj powietrze
było prawdopodobnie zaciągane przez te otworki w denku. On tak zawsze troszeczkę wyżej stoi nad blatem. Te nóżki tutaj pozwalają na dopływ powietrza i prawdopodobnie wyrzucane było to powietrze właśnie przez ten wentylatorek tutaj takimi wąskimi otworkami pomiędzy tą częścią silnikową a tym pojemniczkiem na kawę. Jest tutaj też kondensator, ale też chyba na nim niestety przynajmniej nie widzę żadnych oznaczeń. Trochę szkoda, bo liczyłem, że też na silniku będzie jakieś ładne logo fabryki wodomierzy. Silnik wydaje się w dość dobrym stanie, być w dość dobrym stanie. Zaraz zobaczymy, jak wyglądają tutaj szczotki. Tu jest jakiś numer 1206, tak jakby, nie wiem, ołówkiem jakimś napisany. Albo 1200, nie, 1206 chyba. Natomiast nigdzie żadnych oznaczeń typu tego silnika, producenta nie widzę. Tutaj jest tylko oznaczenie tego przewodu idącego na masę od kondensatora. Tutaj mamy jeden przewód idący do wyłącznika, potem od wyłącznika tu do przewodu zasilającego. Tu mamy jeden przewód idący z przewodu zasilającego. Dobra, rzućmy okiem na stan szczotek. Sobie zdejmę te rękawiczki, będzie trochę wygodniej. Malutkie szczotki, chyba podobne do tych, jakie są używane na przykład w odkurzaczach Gamma 2 z tego samego czasu. Ale jeszcze w całkiem przyzwoitym stanie. Ja tę szczotkę chyba w ogóle od razu tutaj z powrotem włożę. Zaraz przy tej drugiej szczotce zmierzymy wymiary na wszelki wypadek, gdyby trzeba było je wymienić. Tu zrobię nawet powiększenie, będzie to lepiej widać troszeczkę. No też ta szczotka jest w sumie w dobrym stanie. Przyniosę miarkę i zaraz sobie zobaczymy wymiary tej szczotki. Patrzę najpierw w węższym miejscu. Niecałe 5 mm. 5 mm będzie w mniejszym miejscu na 6,50. 5 na 6,50 mm. Długość tutaj jest pewnie niecały centymetr, no nawet więcej. Prawie 12 mm. 5 na 6,50. Nie pamiętam już, czy w odkurzaczach Gamma 2 mieliśmy takie same. W razie czego można kupić jakieś troszeczkę większe szczotki i je po prostu tutaj dopasować, ale w tym przypadku nie ma konieczności wymiany tych szczotek. Ok. Gdybym chciał zrobić test tego silnika, to jak on będzie tak leżał, to ten wentylatorek nie będzie tutaj uderzał o blat. Także możemy zaraz wypróbować działanie tego silniczka, ale na obniżonym napięciu. Do próby naszego silnika wziąłem sobie mój sprawdzony tutaj na kanale stary transformator ochronny 24V. Podłączę nasz młynek do tego transformatora. Podłączę transformator do sieci, do listwy zasilającej. Założę sobie tylko jeszcze na wszelki wypadek okulary ochronne, bo zawsze coś tutaj z tego silniczka może wylecieć. Tak jak powiedziałem, ten wentylatorek nie powinien dotykać blatu. Położyłem go jeszcze na takiej gumowej podkładeczce. Włączmy zasilanie i spróbujmy. No i niestety nic się nie dzieje. Mam wrażenie, że ten silnik przy 24 V prawdopodobnie jeszcze nie rusza, bo zasilanie tutaj powinno być.
Czyżby coś tutaj było nie do końca w porządku z tym wyłącznikiem? Sprawdźmy to jeszcze. Teoretycznie już na początku to sprawdzaliśmy, ale może po tym wyjmowaniu, wkładaniu szczotek coś tutaj nie kontaktuje. No tak, zobaczcie. Zastanawiam się, czy jest to wina tego wyłącznika. Momencik. Zobaczmy w takim razie miernikiem ten wyłącznik. Tutaj do niego dotknę. Trochę niewygodnie to jest. Mamy przejście? Nie mamy. Mamy przejście prądu? Nie mamy. Czyli ten wyłącznik jest absolutnie sprawny. Tu jest wszystko w porządku. Dobra. Dobra, zróbmy jeszcze raz test z transformatorem. Silniczek prawie się obraca, ale nie ma siły. Mam wrażenie, że to na napięcie 24-25 V jest po prostu dla niego za niskie. W takim razie, przepraszam, odłączymy ten transformator ochronny, chociaż przyznaję, że zawsze z nim najbardziej lubię robić takie testy. I w takim razie podłączymy ten silnik do naszego regulatora napięcia, który pozwala na troszeczkę większy zakres. Tutaj co prawda nie ma skali na nim, ale no mniej więcej, powiedzmy tak, byłoby gdzieś coś około 30-40 V. Na razie damy tutaj minimalne napięcie. Aha, muszę sobie tylko przynieść inną listwę zasilającą, bo tutaj jest ten bolec od przewodu ochronnego, ta wtyczka przewodu ochronnego nie ma, czyli tego nie podłączę, ale zaraz. Dobra, tutaj już mam taką listwę zasilającą, do której będę mógł włożyć naszą starą wtyczkę, czyli tę listwę podłączę sobie do regulatora. Do tej listwy podłączę nasz silnik, tutaj bardzo zmniejszam napięcie. Regulator podłączę tutaj do zasilania. Niech to wszystko sobie leży spokojnie. No i teraz przy znacznie wyższym napięciu, no nie wiem, trzeba by sprawdzić, zaraz zobaczymy, ile tutaj jest w tej listwie zasilającej. Ale przy tym wyższym napięciu silnik bardzo fajnie już rusza. A ja, jak widzicie, regulatorem mogę, może tak to zrobię, żeby nie zasłaniać. Regulatorem mogę tutaj zmieniać obroty tego silnika w zależności od napięcia. To jest też fajne, bo można zobaczyć, jeżeli silnik płynnie reaguje na te regulacje przeprowadzone na regulatorze, no to raczej nie powinno być tutaj żadnych uszkodzeń. Nie widzę tutaj też żadnego nadmiernego iskrzenia na szczotkach. Troszeczkę one iskrzą, ale to jest w zupełności normalne. Dobra, nie powinienem tego silnika bez obciążenia jakoś tam bardzo rozkręcać, czyli nie daję tutaj napięcia zbyt wysokiego. Ale też widzimy teraz, że ten wyłącznik właściwie w każdej pozycji działa.
No, to jest takie stosunkowo niskie napięcie, na jakim on pracuje. Zaraz możemy nawet zobaczyć jakie. Nastawię sobie miernik tak na zakres do 200 V. Nie wiem, tu będzie pewnie kilkadziesiąt voltów w tej listwie. - 51, 52, 53 teraz pokazuje. Zwiększymy trochę. 70 V, teraz 71. No, prawie do 80 V doszliśmy. Wyżej już nie chcę napięcia podnosić, żeby ten silnik za bardzo się nie rozpędzał. Fajnie, czyli tak, silniczek mamy w zasadzie sprawny, szczotki sprawdziliśmy, że są one jeszcze w porządku. Tutaj troszeczkę mnie ten kondensator niepokoi, ale niech będzie oryginalny. Jeżeli to działa, to zostawmy ten oryginalny kondensator. Przyznaję, że nawet nie wiem, jakiego typu on tutaj jest. Ten silnik bez tego kondensatora też by działał. Pozwólcie, że ja ten silniczek postawię jeszcze w pozycji pionowej, tak jak on powinien pracować w młynku. Tutaj mam wszystko włączone. No i co? A, słuchajcie, tutaj niestety... O! Tak, dlatego on mi na początku przerywał. Tutaj z tego kondensatora, momencik, wyłączę całe to. Tak, tutaj jeden z tych przewodów z kondensatora w ogóle odpadł. No i teraz tak sobie myślę, dobra, ten kondensator to w takim razie w ogóle stąd usuniemy. Bo to nie ma sensu, chyba że damy jakiś inny, ale teraz nie jestem pewien, jakie właściwości mają te kondensatory. Zaraz spróbuję go jeszcze wyjąć, zdjąć tę osłonkę z niego i zobaczymy, czy tam jest jakiś napis na tym kondensatorze. Ja sobie rękawiczki zdejmę, teraz tutaj wszystko jest odłączone. Tak mi się właśnie na początku wydawało, że niestety ten silniczek troszkę przerywa. No i jak się okazało, rzeczywiście tutaj te przewody idące do kondensatora były uszkodzone. No i tak, to jest kondensator z logo bydgoskich zakładów Belma. To już takie kondensatory przeciwzakłóceniowe w odkurzaczach Gamma 2 chyba gdzieś z końca lat 50., początku 60. znajdowaliśmy. Niestety nie widzę tutaj dokładnego oznaczenia tego kondensatora. Jest zatarte. I teraz sobie tak myślę, że ja go chyba stąd niestety w ogóle usunę. Nawet nie będę próbował go tutaj nareperować. Tak, tutaj w ogóle o ten jeden przewód się odlutował, wypadł z tego kondensatora. Mógłbym spróbować dać tutaj do niego jakiś inny kondensator przeciwzakłóceniowy, na przykład Silesia KP PZ015, taki jaki jest często używany przy silniczkach do odkurzaczy. Prawdę mówiąc nie jestem pewien, czy też tutaj taki powinien być. Ale nie, ja go w ogóle, myślę, że w ogóle usunę ten kondensator przeciwzakłóceniowy. On tutaj nie jest jakoś 100% potrzebny. Na razie go usunę, a jak taki kondensator z Belmy wpadnie mi w ręce, zaraz sobie dokładnie spróbuję przejrzeć, jaki to jest typ, to go tutaj po prostu zamontujemy. Ale ten silnik bez kondensatora powinien całkiem dobrze działać. Tym bardziej, że jednak nie będzie on, ten młynek, na co dzień używany. To jest raczej zabytek techniki. Więc tak naprawdę nic się nie stanie, jak tutaj tego kondensatora nie będzie. Ja sobie tę śrubkę tutaj wkręcę. To jest taki typowy 5-końcówkowy kondensator. Już w kilku różnych filmach na kanale oglądaliśmy sobie sposób montażu takiego kondensatora. Tutaj go po prostu odetnę. Tutaj go odetnę od tego przewodu idącego do uzwojeń silnika. I zaraz połączymy je tutaj z tymi przewodami. Tutaj mogę odciąć też. Zobaczymy, może te przewody jak będą troszkę dłuższe, to nawet nie najgorzej.
O, i tutaj odetnę. Dobra, taki kondensatorek z zakładów Belma, które specjalizowały się i chyba do dzisiaj się specjalizują głównie w produkcji takiego elektrotechnicznego sprzętu przeciwwybuchowego stosowanego na przykład w kopalniach. Jakieś różnego rodzaju wyłączniki, przełączniki. Dobra, ten kondensatorek odkładam, to jest nawet fajny ten taki papierek preszpanowy, ta osłonka, którym kondensator był zabezpieczony. No i teraz tak naprawdę musimy połączyć po prostu te przewody, które szły do kondensatora z tymi. Trochę tak patrzę, żeby nie było za dużo tych przewodów, bo to też nie ma sensu. Ten na przykład mi nie jest potrzebny, wystarczy taki i ten czerwony moim zdaniem też w zupełności tutaj wystarczy. Dobra, to żeby zmniejszyć ilość tych połączeń, to możemy odciąć. To możemy tak naprawdę odciąć te przewody, które były tutaj przy tym kondensatorze. I połączymy teraz tylko ten jeden niebieski z przewodu zasilającego i ten czerwony idący od wyłącznika z tymi przewodami idącymi tutaj już do silnika. Tutaj są takie oryginalne osłonki tych połączeń, ale ja mimo wszystko dam tutaj jeszcze takie termokurczki, żeby to było dobrze zabezpieczone. Silnik będzie w ten sposób wchodził. Tak, te przewody tutaj spokojnie powinny sięgnąć. Ten będzie tutaj połączony. Dobra, ale póki mamy ten silnik całkowicie wyjęty, to rzućmy jeszcze może okiem, za chwilkę te połączenia zrobimy. Rzućmy jeszcze może okiem, jaki to jest właściwie typ silnika. Spróbuję to znaleźć w jednym ze starych katalogów. Mam teraz na stole mój stary katalog silniki komutatorowe jednofazowej prądu stałego o mocy od 4 do 600 W. Katalog 51M wydany w 1963 roku. Na początku myślałem, że może to być ten silniczek typu KASB, ale to jest jednak troszeczkę inny silnik i poszukałem sobie trochę dalej. Tutaj mam na samym końcu tego katalogu jedyny właściwie silnik przeznaczony do agregatów ssących, czy do napędzania układów ssących odkurzaczy. To jest silnik typu SK5A. Oglądaliśmy już takie silniki przy okazji różnych odkurzaczy na kanale i tutaj troszeczkę wcześniej są mniejsze wersje tych silników. O, tu jest jeszcze silnik typu BKR, też taki, jakie widywaliśmy w odkurzaczach, ale to też nie jest ten. O, właśnie. I tutaj jest, postaram się to wyświetlić z boku, jest opis takich silników typu SK, bardzo różnych, silniki komutatorowe jednofazowe do wbudowania na napięcie 220 V typu SK. I tutaj jest napisane: silniki te są przeznaczone do napędu urządzeń gospodarstwa domowego, jak maszyny do szycia, w nawiasie to są typy SK2A, SK4B i SK1B. No i właśnie młynki do kawy i miksery typ SK3C oraz do urządzeń laboratoryjnych typ SK7E. I tutaj jest cała taka tabelka właśnie różnych typów tych wspomnianych tutaj silników i tak naprawdę do tego silnika najbardziej pasuje właśnie ten silnik typu SK3C. Tutaj jest moc 80 W, przy czym moc pobierania jest 140 W i to się zgadza z mocą podaną na tabliczce znamionowej tego młynka. Jest tutaj prędkość obrotowa 12 000 obrotów na minutę. Akurat na tabliczce znamionowej chyba obrotów nie ma wymienionych. Moment napędowy, prąd 0,69 A i ciężar 0,85 kg. No, myślę, że to się zgadza. I rzeczywiście na rysunku jest, może to wyświetlę Wam zaraz tutaj z boku, praktycznie identyczny silniczek, też tutaj z takim na rysunku wentylatorkiem, jak widzimy tutaj, i tu też z takimi charakterystycznymi tymi śrubami trzymającymi całą tę obudowę silnika. Tutaj też szczotkotrzymacze. Właściwie jest to chyba dokładnie ten silnik. Możemy sobie troszeczkę więcej o nim przeczytać. Silniki są budowy otwartej, są one przystosowane do wbudowania w urządzenie lub obudowania osłoną z blachy. Silniki są zaopatrzone w przewietrzniki i obliczone na pracę ciągłą. Stojan dwubiegunowy oraz ośmiożłobkowy wirnik są wykonane z blachy prądnicowej nieizolowanej o grubości 0,5 mm i stratności tutaj takiej a takiej. Uzwojenie cewkowe stojana i uzwojenie pętlicowe
wirnika jest nawinięte drutem nawojowym DNE-T. Wirnik i stojan są impregnowane lakierem gliftalowym modyfikowanym melaminą. Na specjalne żądanie impregnuje się żywicą epoksydową Epidian 3F. Tarcze łożyskowe są wykonane jako odlewy ciśnieniowe ze stopu aluminium. Są one środkowane na pakiecie stojana i przymocowane wzajemnie dwoma łącznikami z gwintem M4 poprzez pakiet stojana. To tutaj dosyć dobrze te śruby czy właśnie łączniki widać. Wirnik jest ułożyskowany w dwóch łożyskach ślizgowych. Aha, tak mi się właśnie wydawało, jak sobie oglądałem ten silnik. W dwóch łożyskach ślizgowych wykonanych ze spiekanych proszków brązowych, tak zwane łożyska samosmarujące. Są one nasycone olejem silnikowym i obłożone warstwą filcu, również nasycone olejem i nie wymagają dodatkowo smarowania. Łożyska są osadzone w tarczach łożyskowych wachliwie, przez co mają możliwość samonastawiania się. Silniki są przeznaczone w zasadzie do pracy w położeniu poziomym, czyli tak jak uruchamialiśmy ten silnik. W położeniu pionowym, czyli tak jak w młynku, mogą pracować pod warunkiem nieobciążenia ich siłami poosiowymi. Silniki te mają parę szczotek z materiału G200 o rozmiarach 5 na 6,5 na 16 mm. Dokładnie tak jak sprawdziliśmy, 5 na 6,5 mm. Tutaj te nasze szczotki były trochę krótsze, bo już nieco starte. Fabrycznie miałyby 16 mm, czyli 5 na 6,5 na 16 mm osadzonych w szczotkotrzymaczach rurkowych. No i tutaj dalej mamy pokazany schemat i rozmiary takich silników typu SK2A, SK3C, SK4B, SK1B i SK7E, czyli zewnętrznie, jeżeli chodzi o ich wymiary, te silniki były do siebie bardzo podobne, aczkolwiek nie. Tutaj jednak w tej jest podana pod spodem tabelka, na której widać różną ich długość, różną ich AB. Tak, tu przede wszystkim chodzi o tę długość łącznie z całym tym wirnikiem i łącznie i długość tutaj z tymi aluminiowymi tarczami łożyskowymi. Ale generalnie były to silniki konstrukcyjnie bardzo do siebie zbliżone, różniły się jedynie wielkością. Co jeszcze tutaj mamy o tych silnikach? Kierunek wirowania wszystkich silników jest lewy, ok, zgadza się. Przy zasilaniu prądem stałym 220 V prędkość obrotowa jest większa o około 15%. Na życzenie koniec wału może być dostosowany do potrzeb odbiorcy. Charakterystyka prędkości obrotowej w funkcji momentu jest szeregowa. Silniki te w celu ograniczenia wytwarzanych zakłóceń radioelektrycznych, to jest to, co będzie nas teraz dotyczyło, są zabezpieczone kondensatorem KP301 lub KP500. Silniki typów SK2A, SK4B, SK1B po zabudowaniu w osłonie blaszanej służą do napędu maszyn do szycia. Silnik przymocowany jest do maszyny za pomocą wspornika zaopatrzonego we wkładkę izolującą silnik od maszyny. Dobra, ale to będziemy może sobie kiedyś oglądać, jak taki napęd do maszyny do szycia będziemy, zwłaszcza właśnie z fabryki wodomierzy we Wrocławiu, oglądać. Rozruchu regulacji prędkości szycia, no to już dotyczy maszyn do szycia. Tutaj jest cały schemat właśnie tych silników stosowanych w maszynach do szycia. No i wytwórca fabryka wodomierzy Wrocław, ulica Długosza 2. Ważne jest to, że mamy tutaj podany ten kondensator KP301 lub KP500. Ja postaram się taki kondensator znaleźć, ale na razie, ponieważ jest to po prostu kondensator przeciwzakłóceniowy, ten silnik będzie mógł bez takiego kondensatora właściwie bez problemu pracować. Także proponuję, żebyśmy ten silnik zaraz podłączyli. Aha, może jeszcze, przepraszam, spojrzę, czy w tym katalogu z 1969 roku jeszcze się takie silniki znajdują. Ok, wygląda bardzo podobnie. Silnik komutatorowy jednofazowy do zabudowania na napięcie 220 lub 110 V typu SK3i. No i tak, silnik jest przeznaczony do napędu młynkomikserów i innych urządzeń gospodarstwa domowego. Tutaj jest moc 100 W, prędkość obrotowa, tak jak w tamtym przypadku, 12 000 obrotów na minutę. Moc pobierania, tak, 217 W, no czyli większa. Tam pamiętam, moc była 80 W i moc pobierania 140 W, czyli ten silnik jest po prostu mocniejszy, jest troszeczkę większy, bo waży kilogram. Tam był niecały kilogram, ale konstrukcyjnie wygląda on praktycznie dokładnie tak samo. Aha, no i tutaj właśnie jest wymieniony kondensator przeciwzakłóceniowy KPPZ 015, czyli takie typowe kondensatory, jakie produkowała spółdzielnia
Silesia. Wymiary są tutaj tego silnika SK3i, to trzeba by sprawdzić, czy pewnie jest troszeczkę większy od tego. Szczotki miał dokładnie takie same wymiary 5 na 6,5 na 16 mm, tylko że już był produkowany pod koniec lat 60. w zakładach elektromaszynowych EDA w Poniatowej koło Opola Lubelskiego. Dobra, to może kiedyś uda się nam też taki silniczek w jakimś mikserze czy młynku z zakładów EDA, Predom EDA w Poniatowej znaleźć, ale generalnie mam wrażenie, że jest to konstrukcyjnie praktycznie dokładnie ten sam silniczek, tylko już produkowany tutaj pod koniec lat 60. Dobra, to w katalogach już tyle, ile mogliśmy, to ten silnik sobie obejrzeliśmy, no to teraz go podłączmy z powrotem do tych przewodów, a ja może jeszcze wykorzystam okazję, żeby przedtem troszeczkę wytrzeć tę obudowę w środku, no bo jak silnik będzie już tutaj przymocowany, to będzie to dużo trudniejsze. Tutaj, przepraszam, jeszcze obejrzałem sobie troszeczkę dokładniej ten kondensator, logo zakładów Belma i rzeczywiście jest tutaj widoczny typ tego kondensatora KP500. Tam przeczytaliśmy w katalogu, że używano kondensatory typu KP301 lub KP500, no to tutaj mamy do czynienia z kondensatorem typu KP500. Może gdzieś mi się uda taki oryginalny kondensator z zakładów Belma właśnie typu KP500 znaleźć, no to go wtedy tutaj ponownie w tym silniczku zamontujemy. Na razie go wyrzucam, właściwie nie wyrzucam, odkładam go sobie do kolekcji starych kondensatorów, nawet jeżeli są uszkodzone, a my weźmiemy się za podłączenie tego silnika. Obudowę mam już w środku w miarę wyczyszczoną. Jeszcze może można by tutaj trochę bardziej poczyścić, ale bez przesady. To jest w końcu część urządzenia, które jest z zewnątrz niewidoczne. Najważniejsze, że nie jest to jakoś strasznie brudne. Nawiasem mówiąc, zastanawiam się troszeczkę. Tutaj powinien się odkręcać. Odkręca się, tak, ten wyłącznik. Dobra, żeby go odkręcić, to musiałbym odlutować tutaj od niego te przewody. Tylko troszeczkę mocniej go wkręciłem. Dobra, także w każdym razie od tej strony może jest trudniej, ale kręcąc samym wyłącznikiem można go wykręcić. Tylko jak tutaj jest podłączony przewód, to jest to niewygodne, także ja po prostu nie będę tego robił. Tutaj jeszcze przed zamontowaniem tego silnika, żeby pokazać Wam, że on będzie działał też bez tego kondensatora przeciwzakłóceniowego, podłączyłem przewód zasilający do tych przewodów wychodzących z silnika. Ja użyję oczywiście naszego regulatora napięcia, żeby nie uruchamiać tego niezabudowanego silnika na zbyt dużym napięciu. Mam go już podłączonego, mam założone okulary ochronne i mogę włączyć zasilanie. No i jak widzicie, silniczek całkiem fajnie działa także bez tego kondensatora przeciwzakłóceniowego. A co mnie jeszcze ciekawi, odłączę go na chwilę, postawmy ten silnik w pozycji pionowej, tak jak chciałem to już wcześniej przetestować, tak jak on jest zamontowany w młynku. Teraz jeszcze raz podłączam go tutaj do regulatora napięcia i włączam napięcie. No i w sumie też całkiem fajnie to w pozycji pionowej funkcjonuje. Dobra, możemy ten silniczek, tutaj jest już wszystko odłączone, tu listwa jest odłączona. Możemy te przewody odłączyć. I weźmiemy się teraz za zamontowanie wreszcie tego silnika w obudowie, a ja, tak jak powiedziałem, poszukam oryginalnego kondensatora z zakładów Belma typu KP500 do niego, żeby już był taki, jaki fabrycznie został tutaj zamontowany, chociaż nie byłoby oczywiście problemu z zamontowaniem tutaj jakiegoś współczesnego kondensatora przeciwzakłóceniowego, no ale ja chciałbym, żeby ten młynek został w takim stanie, w jakim został wyprodukowany. Tutaj, nawiasem mówiąc, pogrzebałem trochę w moich zapasach i znalazłem jeszcze dwa dokładnie takie same chyba kondensatory wycięte, prawdopodobnie z silników
od odkurzaczy Gamma 2 i to jest też kondensator z zakładów Bellma KP500, dokładnie taki jak ten dzisiejszy. Tutaj też mam z zakładów Bellma, troszeczkę jest ten numer zatarty, ale tutaj 2.0 KP i to jest też chyba 5. Także prawdopodobnie też KP500. One najwyraźniej, no trzeba wziąć pod uwagę, że są to już stare urządzenia. Ten w ogóle wybuchł, ale najwyraźniej jednak no, nie wytrzymywały próby czasu. Mam wrażenie, że te kondensatory KPPZ015 ze spółdzielni Silesia chyba w lepszym stanie są zwykle. W każdym razie aż tylu nie musiałem ich wymieniać jak te kondensatory z zakładów Bellma, chociaż te chyba są starsze, bo gdzieś właśnie z przełomu lat 50., początku lat 60., no czyli mają prawo też już odmawiać pracy. W każdym razie, tak jak widzicie, nie jest to pierwszy kondensator przeciwzakłóceniowy tego typu, który w różnych urządzeniach, głównie w odkurzaczach, no ale jak widać też w młynkach do kawy znajdowałem. No to zamontujmy teraz silnik w obudowie. Tutaj są 4 otwory na śruby. W dwóch tych umieszczonych góra-dół w tej pozycji widać takie plastikowe nakrętki od środka. To są te otwory, do których będzie przykręcony pojemnik na kawę. Natomiast my przykręcimy silnik przez te otwory, które znajdują się w tej pozycji po lewej i prawej. Patrzę tylko, jak ten silnik umieścić w środku. On tutaj normalnie ma kondensator, więc gdyby był w tę stronę, to kondensator by mógł tutaj zawadzać o ten wyłącznik, więc prawdopodobnie wygodniej będzie zrobić to w ten sposób. Jest po prostu więcej miejsca. Tak. Dobra, i teraz musimy tutaj ustawić tak silnik, żeby te otworki w silniku były pokrywały się z tymi otworami w obudowie. No i teraz biorę sobie śrubkę. Ta już chyba wchodzi. Weźmy następną. O, ta chyba też już się wkręca. Dobra, to jak już się troszkę wkręciły, to już mogę silnik puścić, bo już te śrubki go tutaj do góry dociągną. I najpierw troszkę jedną, troszkę drugą. Ok, mamy to zamontowane. Zobaczcie, silnik tutaj ładnie siedzi. Nie ma niebezpieczeństwa, że dotknie tutaj jakichś elementów. Ten wyłącznik jeszcze tak troszkę przekręcę. Tutaj przewód będzie wychodził. Tutaj będziemy mogli połączyć te przewody i te przewody. Fajnie, wszystko tutaj ładnie sięga. Tutaj warto zwrócić uwagę, jeszcze później będziemy to sprawdzać, że tutaj na wyjściu tej końcówki wirnika czy wału silnika jest jeszcze taka filcowa nakładka, która wchodzi tutaj w tę plastikową część i tak jakby uszczelnia ten silnik. Chyba też jest jakimś olejem troszkę nasączona. O. Wydaje mi się, że teraz jest w porządku. Moglibyśmy nawet tak naprawdę zrobić próbę, czy to wszystko tutaj dobrze pasuje. Silnik mamy już tutaj zamontowany. Pozwólcie, że może teraz założę tutaj ten pojemniczek na kawę, bo będę mógł potem wygodnie po prostu postawić sobie ten młynek do góry nogami. Czyli tak, jeszcze raz dla pewności sprawdzam. Te śruby od silnika są tutaj mocno dokręcone. Ok. Silnik się ładnie trzyma. Teraz tutaj kładę taką podkładkę. Na to zakładam... Aha, jeszcze przepraszam. Nie, dobrze. Jest tutaj ta filcowa okładzinka końca wirnika. Teraz na to kładę taką podkładkę. Na to zakładam pojemniczek na kawę. Chyba o niczym nie zapomniałem. I teraz tutaj wkładam 2 śruby do środka. No i te śruby przykręcam. Nie za mocno, bo one tam są wkręcone w takie plastikowe części tej obudowy, w takie plastikowe nakrętki, więc jak będę je za mocno wkręcał, to mogę w tych
nakrętkach po prostu wyrwać ten plastikowy gwint. Chwileczkę. Wezmę sobie troszkę inny śrubokręt. To się już mocno trzyma. No, pojemniczek na kawę bardzo ładnie się... No, jeszcze tutaj może troszeczkę dokręcę, bo on jednak jeszcze odrobinkę odstaje. Ale już teraz chyba ładnie się trzyma. Ok, no niestety tutaj w tym pojemniczku na kawę jest już tutaj wytarta taka dziura z jednej strony. Zaczynało też tutaj leciutko pękać to denko, ale ja je przykleiłem tutaj warstwą kleju, także mam nadzieję, że to się będzie po prostu trzymało. Ok, zaraz założymy ten nóż mielący kawę. Mam już tutaj ten nóż do mielenia kawy. Wydaje mi się, że on jest prosty. Zakładam go tutaj na końcówkę tego wirnika i kręcąc w prawo go dokręcam. Tylko żeby on tutaj doszedł do końca, muszę sobie zablokować znowu palcem wirnik. O, wydaje mi się, że już jest ładnie nakręcony. Jak ten silnik będzie pracował, to ten nóż się kręci w lewo. I to jest ok, bo on napotykając tutaj na przykład na opór kawy, tak jakby jest dociskany w prawą stronę, czyli jest mocniej dokręcany. Gdyby kręcił się ten silnik w prawo, to mógłby się ten nóż wtedy tutaj natrafiając na opór znajdującej się tutaj kawy odkręcać, a w ten sposób nie ma niebezpieczeństwa, że się odkręci podczas pracy silnika, bo każdy opór, na który on natrafia, dokręca go mocniej, trzyma go dokręcony. Natomiast pamiętacie, potem blokujemy sobie wirnik i odkręcamy ten nóż również w lewo, czyli przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, a przykręcamy go zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Dobra, mamy to zmontowane. Odwrócę sobie teraz ten młynek do góry nogami. Będę chciał tutaj założyć denko, no ale przedtem musimy połączyć te przewody. Tak sobie najpierw myślałem, że może te przewody połączymy po prostu jakąś kostką, tak tymczasowo, bo i tak prędzej czy później będziemy tutaj montować kondensator przeciwzakłóceniowy, najchętniej taki z zakładów Belma KP500, ale nie zlutujmy te przewody, przecież rozlutować je to jest tak samo szybko jak rozłączyć kostkę. Tutaj są takie osłonki na łączenie tych przewodów, ale ja i tak założę tutaj jeszcze takie malutkie termokurczki, żeby to było jednak trochę solidniej zabezpieczone, bo te osłonki mogą się łatwo zsunąć. Także najpierw nasuwam sobie tutaj termokurczkę. Ona powinna, jak się zmniejszy, to powinna wejść pod te plastikowe osłonki, które tutaj są. Dobra, może na ten przewód nasunę. I teraz tak, ten żółty przewód idący do silnika zlutujemy z tym idącym do wyłącznika. Myślę, że tak będzie ok. One się tutaj schowają. A ten jeden, zresztą nie, może tak będzie. Patrzę jak wygodniej. Może ten i ten, o, to one się wtedy tak na boki po prostu ładnie rozejdą. O, tutaj ten czerwony od wyłącznika, to jednak tu nasunę tę termokurczkę. Połączymy z tym żółtym idącym do silnika. No, teraz się już trzyma, dobra. Nasunę na nie od razu termokurczkę. Dobra i no, co to jest? Ładnie. I jeszcze tę osłonkę na nie nasunę. O, fajnie, akurat ładnie tutaj naszła. Ona raczej się chyba już nie skurczy. Dobra, i one sobie tutaj z boku mogą być. O, i ten żółty przewód połączę z tym niebieskim. Tutaj na tym niebieskim jest już termokurczka.
i nasuwam termokurczkę. Fajnie. I jeszcze nasuwam na to tę oryginalną osłonkę, która tutaj była. Mamy te przewody w sumie całkiem ładnie tutaj połączone. Sprawdźmy jeszcze, czy jest to poprawnie zrobione. Tutaj mamy przewód zasilający. Ten czarny przewód z przewodu zasilającego idzie tutaj do wyłącznika. Tutaj z wyłącznika wychodzi ten czerwony przewód, łączy się z tym żółtym idącym do silnika, a ten niebieski z przewodu zasilającego łączy się z tym drugim też idącym do silnika. Powinno być ok. Postawiłem sobie tutaj miernik, biorę wtyczkę, sprawdzimy, czy teraz będzie przejście prądu, czy to działa, zanim zamkniemy ten dekielek. Mamy przejście, nie mamy. Mamy. Nie mamy. No to zróbmy teraz test praktyczny tego silnika zamontowanego w młynku. Zanim zamkniemy tutaj to wieczko, włączam sobie ten młynek do listwy zasilającej. Listwa jest podłączona do regulatora napięcia, to jest zmniejszone napięcie. Regulator jest podłączony do zasilania. Powinno teraz być zasilanie. No i sprawdźmy. Wydaje mi się, że działa to całkiem fajnie. Możemy teraz zamykać wieczko. No i tutaj, jeżeli chodzi o przykręcenie tego wieczka, czy właściwie denka, to jest problem taki, że tutaj mam otwór na śrubkę, natomiast tutaj ułamała mi się jedna z tych plastikowych śrubek i tutaj ona została w środku, w tym otworze, także będę musiał ją chyba, bo próbowałem już ją jakoś tutaj wydłubać i to mi nie idzie. Może jakbym tam jakoś dłużej pogrzebał. To trochę tego plastiku wychodzi. Ale chyba szybciej będzie, jak ja to po prostu rozwiercę. No gdyby się zdarzyło, że uszkodzę tutaj na przykład gwint, to mam taki malutki gwintownik z chyba M4, taki sam. O, on się tutaj wkręca ładnie w ten otworek, czyli teoretycznie jestem w stanie jeszcze raz nagwintować też ten otworek. Także spróbujmy po prostu wywiercić, wyciągnąć te resztki tej śruby, która tutaj się znajduje. O, wezmę sobie tutaj wiertarkę z takim chyba 3 mm wiertłem. Nawiasem mówiąc, użyję sobie też regulatora napięcia. On mi się tutaj przyda, bo nie chciałbym, żeby ta wiertarka miała zbyt duże obroty. O, tu są malutkie obroty. No. Prawdę mówiąc, to chyba ten plastik udało mi się w dużej mierze wygrzebać. Zaraz znajdę jakąś taką małą śrubkę i zobaczymy, czy ją tutaj wkręcę. W każdym razie, jak widzicie, taki regulator napięcia też się bardzo fajnie przydaje do wiertarek, czy do różnych tego rodzaju narzędzi. O, mam tutaj dwie takie ładne śrubki, które powinny tutaj ładnie pasować i nawet chyba nie będą za krótkie. Jedna się tutaj wkręca, druga tutaj troszeczkę jeszcze ciężej wchodzi, bo tam są resztki plastiku w tym gwincie, ale też ładnie się wkręca. No dobra, to spróbujmy je przykręcić, tylko że one od razu będą trzymały też tę tabliczkę znamionową. Patrzę, bo tutaj mam jeszcze takie dwie podkładki, które prawdę mówiąc przeoczyłem, ale one chyba znajdowały się tutaj na tym silniku. Na to było przykręcone denko i do tego tabliczka znamionowa. Tutaj mam tylko trochę wrażenie, że zrobiłem jeden błąd. Od razu za mocno tam z drugiej strony przykręciłem ten silnik.
i on jest troszeczkę krzywo i teraz nie wiem, czy uda mi się go tutaj ładnie wpasować tak jak powinno być to denko zamocowane. Zaraz spróbujemy, jak nie, to będę musiał poluzować go tam jeszcze od drugiej strony. Na razie spróbuję tymi śrubami trafić tu w te otwory. Specjalnie jeszcze nie wkładam tabliczki znamionowej. Najpierw chcę spróbować przykręcić ten silnik z jednej strony, tak żeby on już się tutaj trzymał. No, ok. Jak go tu teraz wcisnę, to on się tam powinien wyrównać. Dobra. O, ładnie wszedł. Tak, i tutaj mam ten drugi otworek. Dobra, to dajmy tutaj tabliczkę znamionową. Zaraz odkręcę tę drugą śrubkę. Tylko chcę już tutaj złapać. Dobra, tam już powinno trzymać. Daj go tutaj. Śrubka. No i trafi tam w gwint. Tak, chyba tak. Krzywo jest. O, teraz wchodzi równiutko. Raz. I dwa. Tutaj jakoś troszkę powinien wejść. Dobra. Nauczka jest taka, że jak przykręcamy ten silnik, to jednak nie do końca go jeszcze przykręcić tu z tej strony. Założyć to denko, przykręcić, wtedy łatwiej jest tutaj go ustawić i dopiero wtedy dokręcić też te śrubki. Ja tego nie zrobiłem i dlatego teraz tutaj troszeczkę trudniej mi było go wpasować tak, żeby te śruby w tym denku pokrywały się z tymi na silniku, ale już się udało to zrobić. Tutaj z jednej strony mam wrażenie, że o, teraz już to powinno być w miarę równo. No i tabliczka znamionowa jest fajnie przykręcona, tym razem takimi metalowymi śrubkami, już nie tymi plastikowymi, także w sumie nie ma niebezpieczeństwa, że to jakoś tam odpadnie. No i tutaj też wszystko się ładnie trzyma. No tutaj pod światło bardzo widać, jak jest już wytarty tutaj kawałek tego młynka i widać tę dziurę. No trudno, będzie się trochę kawą kurzyło. W razie czego to można by trochę klejem takim na gorąco tutaj zasmarować, potem ewentualnie jakoś to wyszlifować, żeby było równe. Ale nie ma takiej potrzeby. Jako zabytek techniki wygląda to całkiem fajnie. I ten nóż tutaj się też ładnie obraca. To co nam zostało, to jest jeden ułamany gwint tej plastikowej śruby. To jest taka też częściowo ułamana plastikowa śrubka. No i tutaj mamy to bardzo fajne wieczko z napisem Fabryka Wodomierzy Wrocław. W sumie cenna rzecz i dobrze, że to nie zginęło. No i na koniec ten młynek do kawy z fabryki Wodomierzy we Wrocławiu z 1964 roku mamy zmontowany i w miarę wyczyszczony. Możemy teraz zrobić jeszcze test tego młynka, jak on będzie działał po zmontowaniu. Najpierw na troszeczkę obniżonym napięciu, nawet za małym. Ok, podnieśmy teraz napięcie. Wam to nawet pokazać. Ok. Przyznaję, że zaniedbałem jedną kluczową rzecz, mianowicie nie mam kawy, którą mógłbym tym młynkiem zmielić. Bardzo, bardzo Was za to przepraszam, ale obiecuję, że zrobię taki dodatkowy short, krótkie nagranie zmielenia kawy w tym młynku, tylko muszę skoczyć do sklepu, ale może to już, no nie wiem, może po okresie świątecznym, bo teraz przyznaję, że będą straszne tłumy w sklepach, a może jeszcze jutro uda mi się trochę kawy kupić, więc zrobimy jeszcze malutkie uzupełnienie do tego filmu o tym młynku. Ale chciałbym jeszcze króciutko zająć Wam trochę czasu, bo chciałbym jeszcze zrzucić do książki
domowe urządzenia elektryczne, czy elektryczne urządzenia domowe i chciałbym spróbować znaleźć opis tego, czy podobnego rodzaju młynków. Ok, ja sobie tutaj tę stronę książki z młynkami i mikserami założyłem. Młynki i miksery mogą stanowić urządzenia samoistne lub zestawione w młynkomikser. Występują one również jako części składowe robotów kuchennych wieloczynnościowych. Młynki są dwojakiego rodzaju, udarowe i z mechanizmem trącym. Młynek udarowy wykonany jest z dwóch zasadniczych zespołów składowych, korpusu i komory. We wnętrzu korpusu umieszczony jest silnik komutatorowy, zespół napędowy. Część dolna zamknięta jest denkiem, do którego umocowane są 3 nóżki, w naszym przypadku 4, gumowe, amortyzujące. Zespół napędowy jest wykorzystywany do uruchamiania młynka lub miksera. Niezależnie od potrzeby napęd podłącza się za pomocą sprzęgła elektrycznego do młynka lub miksera. W korpusie wmontowany jest zwykle wyłącznik przyciskowy umożliwiający sterowanie pracą silnika, czyli dokładnie tak jak tutaj. Drugi zespół składowy stanowi komora wraz z pokrywką młynka lub miksera. Na dnie młynka na łożysku ślizgowym osadzone jest obrotowo wykonane ze stali nierdzewnej skrzydełko mielące. Tak, ja tutaj używałem niepoprawnej nazwy nóż. To jest skrzydełko mielące. Po stronie zewnętrznej dna komory trzpień gwintowany skrzydełka jest zakończony półsprzęgłem. Komora miksera zwykle wykonana jest ze szkła o dużej wytrzymałości, no ale to miksera. Tutaj mamy zwykły młynek. Noże służące do rozdrabniania masy mieszanej w mikserze są podobne jak w młynku, lecz skrzydełko jest dłuższe i inaczej uformowane. No i tutaj mówiłem Wam, że jest taka tabelka z różnymi rodzajami młynków. No i tutaj mamy tam młynek SWM1, import z NRD, młynkomikser MM1, młynkomikser MM2, ale mamy właśnie młynek w wodomierze, czyli pochodzący prawdopodobnie też z fabryki wodomierzy we Wrocławiu. Pobór mocy 80 W. Pojemność komory 80 gramów, ciężar całkowity 1,2 kg. Ponieważ jest to książka z 1972 roku, więc przypuszczam, że chodzi tutaj o młynek wyposażony już w silnik taki jak widzieliśmy tutaj, to był chyba SK3i. Natomiast my mamy starszy rodzaj tego młynka ze starszym typem silnika SK3C o troszeczkę niższych parametrach. Co tutaj jeszcze jest napisane? Aha, karta technologiczna naprawy młynka lub miksera. No tutaj są różne uszkodzenia. Silnik nie pracuje lub ma bardzo małe obroty, grzeje się nadmiernie. Wyłącznik przyciskowy nie działa. Sprzęgło starte lub pęknięte. Pęknięta komora, kołnierz młynka miksera, pokrywka lub korpus napędu, uszkodzone lub oderwane nóżki amortyzacyjne gumowe. Dobra, to są różnego rodzaju naprawy. Może jeszcze przy jakiejś innej okazji te wskazówki z tej książki Elektryczne urządzenia domowe wykorzystamy. Na razie mamy ten młynek sprawny, zmontowany i w sumie jest fajnym zabytkiem. Bardzo się z niego cieszę. To, co zostało, to jeszcze tylko próba mielenia kawy i obiecuję Wam, tak jak powiedziałem, że też w oddzielnym, krótkim nagraniu to zrobimy. Na koniec bardzo Wam dziękuję za czas spędzony tutaj u mnie w warsztacie z tym starym młynkiem z fabryki wodomierzy we Wrocławiu. Spędziliśmy tutaj, myślę, że dobre 1,5 godziny na tym filmie, a ja tak naprawdę spędziłem tutaj znacznie więcej czasu z tym młynkiem, ale myślę, że było warto, bo jest to naprawdę fajne urządzenie i fajny zabytek techniki domowej. Bardzo Was przepraszam, że nie mam najważniejszego chyba komponentu czy elementu do testowania młynka do kawy, czyli po prostu nie mam teraz kawy, którą mógłbym tutaj zmielić w tym młynku, ale obiecuję, że ją kupię i zrobię takie, tak jak powiedziałem, krótkie nagranie o mieleniu kawy, a nawet być może nie jest wykluczone, że zanim przygotuję ten długi odcinek, już zdążę Wam pokazać test tego młynka i mielenie kawy w jakimś takim króciutkim szorcie na kanale. W każdym razie ten młynek bardzo mnie zachęcił do tego, żeby innymi młynkami się zająć. Będą się one tutaj pojawiać. Mam taki młynek z Niewiadowa, który w rodzinie jest od dłuższego czasu. Do tego młynka postaram się jeszcze dokupić taki oryginalny kondensator przeciwzakłóceniowy z zakładów Belma KP500 z początku lat 60., więc będzie jeszcze okazja zrobić jeden odcinek o montażu takiego kondensatora, a na razie zanoszę sobie do kuchni ten młynek i będzie też takim trochę ozdobą kuchni w okresie świątecznym, a ponieważ właśnie to nagranie nagrywam w okresie świątecznym, to korzystam z okazji, żeby życzyć Wam wszystkiego dobrego. No i spotkamy się już, myślę, niebawem po świętach podczas przeglądu jakiegoś kolejnego urządzenia. Tak jak powiedziałem,
w okresie noworocznym będę chciał zrobić taki króciutki przegląd tego, co w ciągu całego roku tutaj na kanale się ukazało, a było to kilkadziesiąt różnych fajnych, starych, ciekawych urządzeń. No i będę chciał zrobić taką zapowiedź, co będzie ewentualnie w przyszłym roku, chociaż jeszcze nie wiem dokładnie, jakie zabytkowe urządzenia tutaj do mnie do warsztatu trafią. Na pewno będą wśród nich też młynki do kawy. Jeszcze raz wszystkiego dobrego na święta, cześć i do zobaczenia.